Gleipnir. Anime ocenione na 7,0 przez delikatnie ponad 200 000 użytkowników. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 5 kwiecień 2020 do 28 czerwca 2020. Producentami są Kodansha, Bilibili, sorry, i Good Smile Film. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ocena 7,0 wskazuje na to, że anime jest dobre? Czy dziwne anime o chłopcu, który potrafi się zamienić w pluszaka, albo raczej kostium, jest dobre? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariodi, witam w kolejnym filmie na tym kanale. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach z anime. Z anime, które poznałem dzięki jakimś shortom, jakimś anime moments z, nie wiem, z rok temu, 2, nie pamiętam kompletnie. Generalnie zaciekawił mnie fakt głównej postaci. Postaci, która wyglądała na, na kostium, w którym ktoś siedzi, ale jak obejrzałem to anime, to jak się okazało, nie byłem daleki od prawdy, ale zarazem byłem daleki od prawdy, więc dzisiaj sobie opowiemy, o czym jest to anime i co tu się do cholery w ogóle dzieje. Więc tak, po kolei, bo to jest popierdolone, mamy sobie chłopaczka Kagaya Shuichi, który jest zwykłym licealistą, a przynajmniej tak by się mogło wydawać. Jest sobie licealistą, który ma mroczny sekret, a dokładnie taki, że potrafi zamieniać się w wielkiego psa, który wygląda jak kostium, który, mogą ludzie sobie zakładać, tak? Więc potrafi zamieniać się w coś takiego. I nawet z tyłu ma suwak, ale o tym nie wiedział. I generalnie tak sobie żyje, mając świadomość, że jest potworem i w pewnym momencie, kurwa, trudno to wyjaśnić. Generalnie potrafi zamieniać się w dziwny kostium i dodatkowo ta zamiana dała mu pewne supermoce jak siła, prędkość, czy chociażby to, że jego wzrok się całkowicie poprawił, że nie potrzebuje już okularów, albo na przykład węch. Potrafi naprawdę wyczuć dużo rzeczy, ludzi, albo coś w naprawdę dalekiej odległości i w taki sposób wyczuł pożar. Pożar, z którego uratował Aoki Claire, dziewczynę, która jest niemiłosiernie pierdolnięta, która chciała się zabić, ale on o tym nie wiedział, więc poszedł do niej, bo tam się paliło, uratował ją i coś mu nagle odwaliło i zaczął, To anime jest bardzo zboczone, to należy też podkreślić. Ściągnął jej majtki i Bóg wie, co chciał zrobić, ale generalnie się powstrzymał i poszedł stamtąd w cholerę. Ta mu jednak zabrała telefon, wiedziała o wszystkim, powiedziała, że wszystkim powie, on zgodził się z nią współpracować i tak dalej. Później zaczęło się jeszcze bardziej odpierdalać, bo mieli jakąś dziwną monetę, która służyła do spełniania życzeń. Generalnie zostali zaatakowani przez jakąś dziwną laskę, która chciała tą monetę. I zaczęła się ich przygoda z tym, żeby zdobywać te monety dla dziwnego kosmity. Fabuła tu jest popierdolona, tak? Generalnie naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym anime. Myślałem, że jest w miarę po prostu brutalne i tyle. No i jest brutalny, ale też się okazuje, że po prostu fabuła jest dość dziwna. I jest sporo tutaj jakichś zboczonych tekstów czy erotyzmu, co szczerze powiedziawszy mi się średnio podobało, no bo za dużo tego było, po prostu za dużo tego kuźwa było. Był przesyt tym do cholery jasnej. No i kwestia tego, że mamy tu też właśnie brutalne momenty, że są jakieś walki, są jakieś napierdalanie ludźmi o różne ściany, jest pełno krwi, albo po prostu też chłop ma przy sobie pistolet, więc strzelanie do ludzi, dziury w klacie i tak dalej, więc momentami jest tu brutalnie, wręcz powiedziałbym bardzo brutalnie, zwłaszcza w pewnym momencie, kiedy trafiałem na pewnego blondaska, jeśli pamiętam, że faktycznie, tak, on był blondaskiem, z tego co pamiętam. Nie zrozumcie mnie źle, to, że mówię, że tu jest pełno zboczonych rzeczy, które mi się nie podobają i kwestia tego, że jest dziwnie, to nie znaczy, że anime jest złe. Nie, jest dość ciekawe ze względu właśnie na to, że jest tu
brutalność, są tu pewne intrygi. Ta dwójka kombinuje jakby jak przejść dalej, jak odnaleźć monety i też szukają siostry tej Claire ze względu na to, że ta siostra zabiła ich rodziców. No a ten nasz pluszak, czyli Kagaya, próbuje jej pomóc, bo się chyba w niej zakochał. No, na początku chciał umoczyć, się nie udało, więc teraz chyba znowu próbuje. Nie wiem, generalnie to anime jest pojebane. Są też elementy komedii, bywa tu zabawnie, ale są tu też takie mroczne momenty, jak na przykład z tym blondaskiem. Nie będę mówić konkretnie, bo warto to obejrzeć. Albo pewna akcja z pewnymi kwiatami i zatruciem, ale to warto po prostu obejrzeć sami, żeby się dowiedzieć, bo starałem się jakoś przeboleć te zboczone momenty, bo to naprawdę męczyło. W pewnym momencie męczyło, bo na początku było tego po prostu aż za dużo, był przesyt, ale później jak się to zaczyna rozkręcać, jest lepiej ze względu na to, że właśnie jest brutalnie, jest dość krwawo. Zostali wciągnięci jakby w dziwną grę stworzoną przez kosmitę, dosłownie kosmitę i jest dość tutaj interesująco, bo wraz z biegiem historii poznajemy nowych ludzi, którzy też mają jakieś dziwaczne moce. Poznajemy osoby, które wręcz tworzą gangi, żeby zdobywać te monety i móc spełnić swoje życzenia u tego kosmity. No i w pewnym momencie napotyka też psycholi, którzy nie zamierzają się wycofać i są gotowi zabić nawet młodych ludzi po to, żeby mieć te życzenia, te monety. No ale jest drugie dno ze względu na to, że te życzenia nie do końca może zawsze działają tak jak trzeba, albo nie zawsze chcą tych mocy, bo chociażby dziewczyna, która zaatakowała ich na początku, chciała być po prostu szybsza, żeby móc brać udział w jakichś tam konkursach albo zawodach, ale w zamian dał jej włochate łapy i pazury. Zamieniała się w potwora, co jej się nie spodobało i chciała zdobyć monetę, żeby to odwrócić, tak? Więc jest drugie dno jakby. Więc generalnie anime jest powalone, jest naprawdę powalone, jest dziwne, ale właśnie to jest fajny aspekt, że jest po prostu dziwne, nie wiem jak inaczej to nazwać, jest krwawo, jest brutalnie, bywa zabawnie, jest za dużo zboczeństwa moim zdaniem, ale anime jest ciekawe, jest dla mnie naprawdę ciekawe i jestem ciekaw, czy będzie drugi sezon ze względu na to, że to nie ma chyba jakiejś wielkiej popularności, ale może się dobrze rozwinąć, jeśli dadzą drugi sezon. Manga jest kontynuowana z tego co widziałem, ale czy przyniosą to na ekrany? Zobaczymy, ale powiem szczerze, że Gleipnir mi się podobał, ze względu na tą brutalność i to, co się odwalało tam. Te kwestie erotyczne to starałem się ignorować, ale reszta była według mnie ciekawa. Przejdźmy teraz do malutkiego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest dość ciekawa, ale przyznam szczerze, że momentami się troszeczkę gubiłem. Nie wiem, być może ja jestem za bardzo głupi na to, albo nie do końca w dobrej kolejności to wszystko było zrobione, lub po prostu jest trochę zagmatwane i nie zawsze rozumiałem, co się dzieje, albo o co chodzi i tak dalej. Więc fabuła, jak mi się podoba, tak, momentami się delikatnie gubiłem. Audio. Jest. Nie zwróciłem kompletnie uwagi na audio, jakoś nie wpadło mi w ucho, więc audio po prostu jest. Kreska. Kreska mi się podoba, ładna była, naprawdę ładna była, kreska mi się podobała, grafika jest estetyczna, ładna, więc pod względem grafiki jest fajnie. Podsumowując, Gleipnir to anime ciekawe, dziwne, brutalne, krwawe i zboczone. Te cechy składają się w to, że mamy anime, które może zaciekawić, może zainteresować, ale może też odrzucić ze względu na to, że za dużo jest tu erotyzmu i jakichś zboczonych momentów, po prostu jest tego przesyt. Ale myślę, że ta brutalność, jeśli ktoś lubi takie anime i dość porąbane momenty, mogą mu to zrekompensować za te zboczone momenty, tak? Więc anime jest dobre, anime jest w porządku, podobało mi się, jestem ciekaw drugiego sezonu mimo wszystko, bo intrygi i tak dalej, pewne tajemnice są tu dość ciekawe, jestem ciekaw jak to się rozwinie, o ile się rozwinie, o ile będzie kolejny sezon, bo też nie wiem czy w Polsce jest polska manga tego, musiałbym sprawdzić, ale ogólnie polecam obejrzeć, mimo wszystko jakoś przeżyć te zboczone momenty, także to tyle. Dziękuję najmocniej, dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!